Dzisiaj jesteśmy w dość niskiej piwnicy. Dzisiaj będziemy uruchamiać Teacupa 12, ale zanim Wam opowiem troszeczkę o tym w ogóle z jakim budynkiem mamy tutaj do czynienia, to pokażę Wam instalację. Jesteśmy na instalacji, w której normalnie wykonalibyśmy tylko przyłącza freonowe, tak, rozciągnięcie linii freonowej. Ile tutaj, Adrianek, jest 14 miedzi? metrów około wyszło. Około 14 metrów miedzi, czyli trzeba wykonać linię freonową, trzeba zakielichować, zrobić próżnię, dopuścić odpowiednią ilość gazu, uruchomić pompę. Powinno być tak, z klientem tak było dogadane, że będzie tutaj cała część hydrauliczna zrobiona wedle wytycznych. Dostał klient plany, no i wyszło co wyszło. I proszę się tutaj nie śmiać w komentarzach teraz, tylko ja Wam nagrywam filmik, bo dla mnie jest to logiczne, że pokazuję Wam, no wiele tych filmów już było. Adrian się zawsze ze mnie śmieje, że tutaj mamy separator powietrza, zanieczyszczeń, tutaj powinien być zawór trzydrogowy, o taki zawór trzydrogowy i że tu se leci na CWU i tam se leci na bufor i gra i buczy, tak? I dla nas to już jako dla instalatorów jest no do znudzenia, tak? Do zeżygania po prostu, że no, co tu mogłoby pójść nie tak? No i jednak może pójść nie tak. Ja bym chciałbym, żeby klient to omówił. Czy klient jest w stanie omówić, co tutaj w ogóle, jaki był zamysł tego? Raczej nie. Raczej nie. Dobra, to ja Wam pokażę mniej więcej jak ta instalacja wygląda, a potem Wam wrzucę schemat jak ta instalacja powinna wyglądać. Tutaj mamy zasilanie, czyli tędy wychodzi nam woda, tutaj mamy powrót do pompy. Jeżeli chodzi o ten separator, jest on dobrze zainstalowany. Złośliwi ludzie mogą powiedzieć, że jest za mały odcinek rury prostej za separatorem i za mały odcinek rury prostej przed separatorem. Nieistotne. Będzie działał, będzie spełniał swoją funkcję. Ok, jeżeli chodzi o zasilanie, no to wychodzi nam ciepła woda z pompy. Tutaj mamy instalację, która grzeje nam podłogówkę, ale leci nam woda do bufora najpierw i ma nam grzać też ciepłą wodę użytkową. I ok, mamy zasilanie, powinno wychodzić zasilanie z pompy, powinno rozdzielać się to przez taki zawór trójdrogowy. Leci to tak, że idziemy sobie tutaj, po drodze mamy trójnik, zawór zwrotny, lecimy tu. Mamy wrzuconą pompkę przed zaworem trzydrogowym. Zawór trzydrogowy jak najbardziej taki, jaki tutaj został zainstalowany, jednocalowy może być i spokojnie przy takich długościach rur, tutaj mamy maksymalnie może do 3 metrów w prawo, w lewo, będzie to sobie działać. Można by tu było ewentualnie wrzucić zawór trzydrogowy o trochę większej średnicy, ale szczerze jest to troszeczkę przerost formy nad treścią. Można też by było ewentualnie wrzucić większe rury. W każdym bądź razie na rurach 28 bez problemu będzie to działać. Ok, mamy ten zawór trzydrogowy. No i popatrzcie, tutaj mamy, jeżeli zawór nam się przełączy w prawo, ok, pompka jest w dobrym kierunku, popcha nam wodę. Tutaj się łączy to z zaworem zwrotnym i z tym, co wychodzi nam z pompy. Leci sobie do zaworu mieszającego. Zawór mieszający jest tutaj połączony z powrotem, panie Adrianek, czy z powrotem z... Nie. Przepraszam. Na zasilanie do boilera. Tak. Ok, dobra. Czyli ja, siadaj Pała. No i tutaj wychodzi za zaworem mieszającym do bufora. I z bufora już wychodzi sobie... Wraca do pompy, chwilę. Z bufora wychodzi tutaj na zasilanie. Poczekaj, ale teraz zasilanie omawiamy. Z bufora już wychodzi sobie na zasilanie tutaj. Tak. Na rozdzielacz. Tak. Czy rozdzielacz jest ze sprzęgłem, czy nie? Rozdzielacz jest rozdzielaczem po prostu. Rozdzielacz jest rozdzielaczem. Mamy tu dwie pompki, bo mamy tutaj dwie kondygnacje i praktycznie oprócz dwóch grzejników mamy tutaj w 100% ogrzewanie podłogowe, o którym powiem Wam za chwilę. Ok, jeżeli chodzi o powroty, no to powroty chyba mamy tutaj dobrze zrobione, tak? Czyli tutaj mamy powrót ten główny do pompy. Leci to sobie tutaj i to jest powrót już z grzejników i jeszcze powinniśmy mieć powrót z bufora i on tam gdzieś sobie idzie. No i ten powrót z podłogówki za buforem też jest dobrze podłączony. Dlatego, że mamy duży zład wody, zostało zainstalowane tutaj naczynie przeponowe dodatkowe. No i trzeba będzie tutaj zrobić troszeczkę
przeróbek. Jak to powinno wyglądać? Teraz widzicie na ekranie. Tutaj mamy wyjście, że mamy właśnie założony zawór przydrogowy i wychodzi sobie na jedną stronę na grzanie na przykład boilera, tak? A na drugą stronę wychodzi sobie na grzanie albo grzejników, albo na grzanie na przykład podłogówki. I teraz myślę, że coś takiego widzicie na ekranie. To chciałem wam pokazać i to jest, myślę, clue tego filmu. Troszeczkę przeróbek tutaj będzie. Co będzie, jakie będą przeróbki, panie Adrianek? Wycinamy na pewno ten trójnik. Wyrzucamy pompkę, bo już ją mamy, czyli walimy bezpośrednio na zawór trójdrożny, który będzie nam przełączał bezpośrednio na bufor lub boiler. Czyli wyrzucamy na bufor, grzejniki. czyli pójdzie sobie, powiedzmy tutaj, tak, będzie połączone z tamtą tak rurką. Tu lekka przeróbka, to wyrzucamy, czyli wali nam bezpośrednio na bufor. Tutaj ucinamy, to już sobie klient potem zrobi. Więc łączymy po prostu tą rurę z zasilaniem boilera bezpośrednio, więc znika nam to. Te grzejniki muszą nam zniknąć, musi nam zniknąć ta pompka. Powiedz jeszcze, czy grzejniki, bo rozumiem, że to jest grzejnik i tamto to jest grzejnik. Tak, i czy bo to inwestor miał zamysł grzać tak w taki sposób wyższym parametrem. Rozumiem, czy robimy to teraz na tej zasadzie, że to będzie podłączone nie, też do podłogówki? My tego w ogóle nie tak, to będzie potem podłączone, a już sobie inwestor zdecyduje, czy w ogóle tu będzie robił 2 parametry, czy sobie zrobi 1 parametr i puści grzejniki razem z podłogówką. Czyli siadaj pała, tak? Dokładnie. Jeszcze w instalacji tymi 2 rurami przychodzi nam tutaj zasilanie i powrót z kotła węglowego, bo w tej instalacji jeszcze jest zainstalowany kocioł na groszek. Jakie będą jego losy, to już się okaże w późniejszym temacie, w późniejszym czasie. Terminie. A tutaj jeszcze sylwestrowy jest szampan, trzeba przynieść tylko truskawki i impreza rozkręci się na całego. A teraz idziemy do ciupapy, pokazać wam, Adrian jest tutaj, pokazać wam, jak wygląda na zewnątrz i troszeczkę poopowiadać o samym budynku i co my tutaj w ogóle mamy, jaką instalację. Dobra, pani ciupapę, powiedz wszystkim, co tutaj robisz, a nie chłepta to już od pół godziny albo godziny nawet. Robimy próżnię. Robimy tymi ręcami. Sam robiłem. No nie, dzisiaj ciężkie warunki niestety, czyli pada deszczyk. Agregacik co? Postawiony na bloczkach fundamentowych, dodatkowo na takich stopach wibroizolatorach i jeszcze te wibroizolatory mają takie rynienki, one są tutaj przykręcone. Ciekawe, czy jest przykręcony agregat w ogóle do tego, pani ciupapa? Raczej nie. Nie jest przykręcony, bo się ostatnio ktoś tam się w komentarzach pytał, czy to jest normalne, że właśnie może być na wibroizolatorach i nie przykręcone. Powinno być to przykręcone, tak jak widzicie tutaj. I trzeba klientowi zwrócić na to uwagę, po to, żeby nie tylko na przewodach freonowych i na tarciu, który jest pomiędzy tą podporą gumową a bloczkami fundamentowymi to się trzymało, tylko żeby to stanowiło całość. My zazwyczaj najbardziej takie, że tak powiem, najmniej związane z gruntem to jest agregat, który jest postawiony na krawężnikach, ale te krawężniki, te połówki krawężników łącznie ważą gdzieś około 100 kg. Pompa to jest kolejne 100 kg. Jeżeli to staje sobie na, powiedzmy, takiej podbudowie jak tutaj, albo staje to sobie na jakimś utwardzonym gruncie, to bez problemu to się nie przestawia. Nie ma czegoś takiego, że przyjdzie dziecko, wam tego agregata dotknie i że to się wszystko przestawi, więc tutaj nie ma obawy. Coś takiego ja dla pewności bym to jeszcze tutaj przytwierdził. Dobrze gadam, czy nie? Dać mi wódki, czy nie? Tak. No i bardzo dobrze. No, ogólnie są te dziury gotowe, także można to... Tak, etap jest taki, ja myślę, że tutaj trzeba było podkładki jeszcze, żeby tej gumy nie rozwaliło. Trzeba zobaczyć, jak to jest skonstruowane. Etap jest taki, że próżnia, już się godzinkę robiło, więc spokojnie można już ją przerwać. Zrobienie też podłączeń komunikacja i podłączeń zasilania do agregatu. No i tutaj na zewnątrz to będzie tyle. Wracam do środka, bo pada, jest nieprzyjemnie. I trzeba męczyć Adriana. Kochani, jesteśmy na tym etapie, na którym powinniśmy być tutaj przyjeżdżając, tak? Czyli podłączenie kabelków, które już powinny być wprowadzone gdzie? Do środka, do jednostki wewnętrznej. I może teraz troszeczkę pomówimy o budynku, w którym się znajdujemy, bo ja już trochę wiem, ale wy nie wiecie. Znajdujemy się w budynku o powierzchni łącznej ogrzewanej 2 kondygnacje, dobrze mówię? 2 kondygnacje, 250 metrów prawie powierzchni ogrzewanej. Był tu przedtem kocioł, zwykły kopciuch, potem był kocioł na ekogroszek i klient tutaj trochę dostarcza niestworzonych danych, ponieważ mamy tutaj ogrzewanie podłogowe zrobione przez hydraulika, który chciał je zrobić w rozstawie co 50 cm.
Dobrze mówię? Dobrze mówię. Docelowo jest chyba zrobione w rozstawie co 30 cm i nawet przy maksymalnych mrozach nie trzeba było wypuszczać tej na ogrzewanie podłogowe więcej niż 35 stopni. Spalanie kotła w całym okresie grzewczym, w okresie letnim grzanie było wody przez grzałkę włożoną w boiler, tak? Ale w okresie tym grzewczym grzanie ciepłej wody użytkowej i grzanie domu było zrealizowane przez kocioł, który był ustawiony na 12 kW. Spalanie w okolicach 4 ton. Jeżeli chodzi o ocieplenie tego budynku, to z dwóch stron mamy wełnę, czy to jest... stron styropian, a z jednej strony od środka wełna piątka. A styropianu jest gdzieś około 10, tak? Budynek wybudowany z cegły. Z cegły. Jeszcze pozostaje nam ocieplenie. Czy mamy jakiekolwiek w piwnicy tutaj zrobione ocieplenie pod płytkami, czy nie? Tutaj? Czy jest jakiś styropian, czy nie? Jest styrodur. Styrodur 10. Czyli dość nieźle, a na dachu mamy ocieplenie z czego? Z wełny, czy... Wełna 18 tam była dawana? Grubsza. Czyli coś koło tego. 18, bo trochę 18. Generalnie wychodziłoby tutaj z tego, że raczej do tego ogrzewania podłogowego, które mamy na dwóch kondygnacjach, jest potrzebny wyższy parametr niż 35 stopni maksymalnie. No ale tutaj jest utrzymywana w ogóle wysoka temperatura, można powiedzieć, wewnątrz pomieszczeń, bo zarówno na jednym i na drugim piętrze mamy utrzymywaną temperaturę w granicach 24 stopni. I jakoś to się magicznie zgrywa wszystko, że ta grubość ściany i ta izolacja, która tutaj jest zrobiona, plus ta podłogówka, która jest rozłożona, choć już ustaliliśmy, że czuć różnicę między tam, gdzie jest rurka, a gdzie rurki nie ma, no to wystarcza, na takich parametrach to chodzi, tak, i dogrzewając nam pomieszczenie do odpowiednich temperatur. Pompa, generalnie były plany takie, żeby była pompa z płytą rozszerzeń, żebyśmy mieli tutaj dwa parametry. Po to też był ten mieszacz, tylko trochę na opak zostało to tutaj zrozumiane i potem spłodzone. Generalnie myślę, że na dzień dzisiejszy nie opłaca się w ogóle wkładać tutaj dwóch parametrów. Będzie jeden parametr tylko dla podłogówki i będzie to regulowana krzywa grzewcza przez pompę ciepła. I jeżeli będzie potrzeba, to ewentualnie grzejniki, które teraz są odcięte, czyli te dwie rury, które tutaj mamy, będzie nimi doprowadzone zasilanie, bo to jest tylko do dwóch grzejników, tak? Jeden jest na klatce schodowej, drugi też na klatce na górze, czy w mieszkaniu? Na przedpokoju. Czyli mamy dwa grzejniki i dla tych dwóch grzejników trzeba by było podnosić specjalnie parametr, budować bardziej rozległą, że tak powiem, instalację, no i koszty ogrzewania byłyby dużo większe. Ewentualnie będzie tak, że będzie to podłączone pod ten parametr dla podłogówki i tyle, tak? Albo nie będzie podłączone wcale. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w okresie tutaj grzewczym. Adrianek, czy coś byś chciał jeszcze powiedzieć? Bo w tych przygotówkach różnych, jak przyjeżdżasz na odpalenia, pojawiają się jakieś błędy, tak? Nie. Czasem. Nie. Nigdy. Czasem jest tylko szefie, nie przyjeżdżaj tutaj, bo ten boiler stoi na palecie. Nigdy szefie tak nie powiedziałem. A z wszystkich możliwych złączek cieknie woda. Nigdy tak nie było. Nigdy tak nie było. To... Co jeden hydraulik to lepszy. Nie ma tak, że my wykonujemy tylko najlepiej i tak dalej, bo klienci niektórzy... Co? Co ty teraz gadasz za głupoty? Poczekaj. Jak tak można? No normalnie, nie Jak ma tak tak. możesz powiedzieć? Nie ma tak. Bo klienci czasem naprawdę wykonują instalacje Tak, bardzo, ale to bardzo klienci, schludnie. Zdarzają się takie niedobitki. No, którzy zrobią bardzo, ale to bardzo dobrze, nieraz lepiej niż ty. Dokładnie tak. Ej, miałeś powiedzieć nie, ja robię najlepiej. To szef jak czasem coś odkrzaczy, to wiesz. Szef to by tu gebo, tylko zrobił i tyle. Teraz wam jeszcze pokażę, jaka przeróbka tutaj została zrobiona. Może, jak Adrianek robi z... No klient ucieka nie w tym kierunku, co powinien. Przeróbka wygląda tak, czyli jest redukcja maksymalnie, że tak powiem, przewodów, jakie tutaj powinny być. Przychodzi nam, może będzie tak prościej. Przychodzi nam zasilanie, tędy, jest
doprowadzone do zaworu. Gdzieś tam widziałem ostatnio na filmie, że zawór jak był tak, to już jest źle. Jak jest tak, to jest jeszcze dobrze. Grunt, żeby to nie było do góry nogami, ale powiedzmy, jeżeli jest skierowane w górę, jest rewelacja i rozchodzi nam się na zasilanie ciepłej wody do ciepłej wody, grzanie tego boilera, tak, grzanie przez wężownicę i rozchodzi się nam na centralne ogrzewanie tutaj, że idzie sobie do bufora. I już z bufora tą rurą zapitala sobie do tego rozdzielacza, który tam mamy i 2 pompkami będzie to dystrybuowane na 2 różne piętra. Czy będą to jakieś zmiany, to jeszcze zobaczymy. Czy będzie w końcu wkładana ta płyta rozszerzeń, czy będzie sterowanie 2 obiegami grzewczymi, ale tutaj raczej nie było chyba tak, że musiał być inaczej ustawiony obieg, nie wiem, na parterze, a inaczej obieg na górze, na inne parametry? Nie. Nie, no to jeżeli tak nie było, to myślę, że tutaj komplikowanie tej instalacji nie ma po prostu najmniejszego sensu i z grubsza, nawet jakby się uprzeć bardzo, to nie musiałoby być tego bufora i można by było bezpośrednio z pompy walić w tą podłogówkę i bez problemu te 200 m2, tym bardziej, że mamy tu rurę rzuconą od podłogówki 3 razy rzadziej niż normalnie się robi, to bez problemu by to dało radę. Jeżeli chodzi o długość tej instalacji, jest tutaj troszeczkę, że tak powiem, załamań. Każdy taki zakręt, to ja wiem, to jest w ogóle jakieś tam zawirowania czynnika i jakiś opór na instalacji. Łącznie mamy tutaj, finalnie wyszło 12 metrów instalacji, 14, tak? 14 metrów finalnie, instalacji. Bo nie wiem, coś koło 13, no. Więc można by było powiedzieć, że ze spalania wychodziłoby tutaj, że trzeba by było tutaj włożyć nawet pompę 9 T-Capa. My włożyliśmy pompę 12, ale patrząc, że ileś tam procent stracimy na tym, że mamy dłuższy ten dobieg czynnika, dłuższy układ freonowy, no to mamy tutaj jakąś możliwość, że tak powiem, kompensacji. Z drugiej strony patrząc na urządzenie T-Cap 12 kW do T-Capa 9 kW, różni się to głównie tym, że mamy inne oprogramowanie na zewnątrz, w płycie, w agregacie, pozwalające, żeby się sprężarka wkręcała na wyższą częstotliwość, a tym samym generowała nam więcej mocy grzewczej, tak? Większą wydajność miała. To jest po pierwsze. I druga różnica, jaka jest w T-Capie 12 do T-Capa 9, że tutaj mamy wrzucony w tej rurze, w tym zespole grzałek, w T-Capie 9 mamy grzałkę 3 kW, a tutaj mamy grzałkę 12 kW. I spokojnie, nie jest to jakimś straszną zbrodnią na ludzkości, że my wrzucimy T-Capa 12. Ewentualnie, jeżeli okazałoby się, że algorytmy, które są oryginalnie zrobione, są, że tak powiem, za ostre do tego budynku, co jesteśmy w stanie wrzucić na przykład tą pompę, włączyć tryb cichy na pierwszy, drugi, trzeci, na trzeci bieg, ewentualnie dobrać to zapotrzebowanie tego budynku i zrobić z 12 dziewiątkę, żeby ograniczyć jej maksymalną wydajność. Nie będzie tutaj problemu takiego, że na przykład wrzuciliśmy za dużą pompę, mamy za dużą sprężarkę w takiej pompie i ta pompa nie jest w stanie się zmodulować do jakiejś tam minimalnej wydajności, która w danych warunkach zewnętrznych, czyli na przykład przy +2, +5, przewyższa to, co mamy zapotrzebowanie budynek. I wtedy mówimy tutaj o jakimś taktowaniu i tak dalej. Jeżeli ta pompa by się nam non-stop załączała, wyłączała, a nie mogła się zmodulować do minimalnej mocy. Myślę, że tutaj, jeżeli popatrzymy na sprężarkę w T-Capie 9, w ogóle w H-serii 3 wentylatorowej bez dotysku czynnika, T-Cap 9 i T-Cap 12, to mamy dokładnie taką samą sprężarkę, taki sam wymiennik zewnętrzny. Różnice są ewentualnie właśnie, że mamy ten bypass dodatkowy z podgrzewaniem czynnika, tak, czy tam dotyskiem czynnika, zwał jak chciał. W T-Capach mamy praktycznie to samo, różnica grzałki, więc tutaj jeżeli chodzi o zjechanie do minimalnych obrotów i wytwarzanie energii będzie na takim samym poziomie, jeżeli chodzi o T-Capa 9 i T-Capa 12. No i tyle. Tak. Wiem, co byś chciał powiedzieć. Powiedz to. Dawaj, powiedz to. Ja czekam. Mów, co chcesz. Ja nie chcę mówić, co chcę. Daj, szefie, ja ci wierzę. Ciekawe, czy oni wierzą. Możecie pisać w komentarzach. Wierzę, ufam szefu. Albo nie ufam szefu.
Karol, ufam tobie. Dobra, ja myślę, że to wszystko, co chciałem wam przekazać w tym filmie. Niejednokrotnie już widzieliście, jak TCAP 9 czy TCAP 12 chodził, więc nie będziemy czekali tutaj na odpalenie. A co, mam im pokazać test głośności, jak tam... Jak pokażesz, że chodzi po podwórko, nie? Tak, to jest to, na co czekają wszyscy, tak? Patrzcie, przypadłość się tutaj robi. Dokładnie. Z przodu, z tyłu, z boku. Mamy 2024 już, nie już 2023. A znamy się, szefie, ile? Znamy się zdecydowanie za długo. Zmieniło się. U mnie się zmieniło już zupełnie. Ja już się nawet nie oszukuję w tym roku, kochani. Powiem tak. Trochę było, podsumowanie roku teraz będzie. Trochę było lesterstwa w tamtym roku. Były montaże, Karol się nie pojawiał. Były montaże, nie wiem, przygotówki klimatyzacji, Karol się nie pojawiał. Teraz zdecydowanie będzie tego więcej tych filmów i myślę, że będą różne rozległe serie. Adrianek, powiedz mi, jaką ty byś chciał serię, na przykład, żeby była na tym kanale i co by się ludziom przydało? Jak myślisz? Serię co? Serię jak? Chciałbyś coś, żeby coś się serio pokazać, żeby się pokazać, nie takie pierdololo o tym, o tutaj jest operator, tutaj macie zawór trzydrogowy. Coś innego byś na pewno chciał. Ja się nie znam. Do czego mnie to trudniłeś? Przypomnij widzom. Do trzymania poziomicy. Odkurzania i napierdzielania młotkiem. No i właśnie to robisz. No. Tak? No, dokładnie. To piszcie w komentarzach, co byście tam więcej chcieli. W tym nowym, pięknym 2024 roku, chyba dobrze powiedziałem. Pa, pa!